Polska na wakacje. Lodospady Rudawka Rymanowska. Zazwyczaj to przyroda czeka na turystów. Są jednak takie miejsca w Polsce, gdzie klimat decyduje o ich atrakcyjności. Wtedy czekamy długo, czasami bardzo długo, by przyroda pokazała swoje piętno. Jednym z takich miejsc są lodospady w Rudawce Rymanowskiej, położone w województwie podkarpackim w powiecie krośnieńskim. Jest koniec lutego. Po tygodniach mroźnej i śnieżnej zimy na Podkarpacie zawitały roztopy. To ostatni moment, by zobaczyć ten niezwykły cud natury. Ruszamy więc sobotni poranek na południe Polski, przedzierając się przez resztki topniejącego na drodze śniegu. Malownicze okolice Rudawki zachwycają turystów głównie latem, proponując wycieczki blisko natury w uzdrowiskowym klimacie. Teren sprzyja pieszym wędrówkom oraz kąpielom w Wisłoku w otoczeniu ścian skalnych o wysokości nawet 30 metrów. Okolice Rudawki upodobał sobie również Karol Wojtyła. Pierwszy raz przybył tu w 1952 roku. Potem w latach 1973-1978 często przyjeżdżał tu wypoczywać. Nieco ponad 2 miesiące po ostatnim pobycie w Rudawce został wybrany papieżem, a zachwyt Beskidem Niskim stał się inspiracją do napisania słynnego tryptyku rzymskiego. Od kilku sezonów Rudawka Rymanowska jest atrakcyjna dla turystów również zimą. W 2017 roku internet obiegło zdjęcie niesamowitych lodospadów utworzonych na skalnych ścianach. Co ciekawe, lodospadów nie zaobserwujemy na najbardziej znanej ścianie Olzy. Żeby je zobaczyć, należy skierować się dalej w górę rzeki. Już sam spacer da nam dużo frajdy, a piękne widoki będą nam towarzyszyć do samego końca trasy. Na pierwsze lodospady trafimy 500 metrów dalej, ale to tylko skromny przedsmak tego, co nas czeka. Jeszcze kilka kroków po trzeszczącym lodzie i z zachwytem spoglądamy przed siebie. Przed nami otwiera się baśniowy świat, rodem z filmów o Królowej Śniegu. Długo z zachwytem spoglądamy na ogromne sople i z żalem na fragmenty wielkich lodowych brył, bijąc się w piersi, że nie przyjechaliśmy tu tydzień wcześniej, kiedy lodospady były w apogeum swojego piękna. A jak powstają lodospady, skoro u góry urwiska nie płynie żadna rzeka, ani nawet strumyk? Jak opisują przewodniki, powstawanie lodospadu w Rudawce Rymanowskiej nie jest przypadkowe. Jest ściśle związane z charakterystycznym ukształtowaniem tego terenu, a dokładnie z pogłębieniem koryta Wisłoka, wskutek czego powstały wysokie urwiska brzegów rzeki. Urwiska te zbudowane są z fliszu karpackiego, przez które przesiąka woda w postaci niewielkich kropelek.
Utrzymująca się minusowa temperatura tworzy sprzyjające warunki do powstawania małych sopli, z których z kolei tworzą się większe sople, a w końcu formy lodowe sięgające nawet do koryta rzeki. Przy mroźnych zimach można zobaczyć tutaj efektowne ściany gęsto skute soplami o rozmaitych kształtach i długościach. Ale to nie koniec lodowej krainy. 400 metrów dalej czekają na nas kolejne lodospady. Może nie są tak widowiskowe, ale równie piękne. Lodospady w Rudawce Rymanowskiej szybko awansowały na jedną z najciekawszych zimowych atrakcji Podkarpacia. Dzisiaj przeżywają prawdziwy najazd nie tylko turystów, ale i mediów, stając się ulubioną zimową scenerią fotografów i filmowców. Kiedy ponownie zobaczymy to niezwykłe zjawisko, trudno powiedzieć. Ostatnie lata nie były łaskawe dla lodospadów. Za to zima 2020-2021 pozwoliła ponownie nam uwierzyć w magię przyrody. I miejmy nadzieję, że za rok ponownie zobaczymy lodospadowy cud natury.